Dzisiaj zupełnie inny temat, trochę taki bardziej głęboki, odnoszący się do ciała i ducha, żeby wspierać nas w procesie w ogóle takiego całego wewnętrznego rozwoju, aby wychodzić ze wszystkich takich utartych schematów, z tego jak nas wychowywano, w jaki sposób przekazywano nam rzeczy, to co jemy, to w jaki sposób śpimy, gdzie śpimy, jak spędzamy czas, w jaki sposób do nas mówiono, jak nas traktowano, w jaki sposób zabijano w nas właśnie autonomię. I w momencie, kiedy wychodzimy w dorosłym życiu z tych wszystkich utartych schematów i z tych programów, które zaburzyły w ogóle cały proces naszego takiego człowieczeństwa, takiego zdrowego rozwoju, to właśnie jedzenie jest częścią tego wszystkiego, ale wyjście z tego procesu wcale nie jest takie łatwe. Czyli z procesu takiego gotowania, przygotowywania posiłków gorących, w których zabijane są wszystkie odżywcze wartości, witaminy. I w momencie, kiedy mamy do dyspozycji możliwość taką jedzenia na przykład na surowo, mamy szansę zobaczyć, jak to jest, kiedy jemy gotowane, a jak to jest, kiedy jemy właśnie na surowo i kiedy jemy przede wszystkim rzeczy jakby zdrowe, same w sobie, których smak na przykład owoców i warzyw na przykład czuć. I ja wychowywałam się w takim środowisku, w którym miałam dostęp do ogrodu, gdzie ten ogród był sadzony i tam były świeże warzywa, owoce. Był też sad, z którego rwałam jabłka i te jabłka jadłam takie świeże totalnie. Pyszne, były kwaśne, były twarde i pamiętam ten smak tych wszystkich owoców do dzisiaj. I w momencie, kiedy coś kupuję ze sklepu, to bardzo dobrze wiem, w którym momencie jest coś bardzo przetworzone i nawet kiedy dodana jest jakaś chemia. Od wczoraj weszłam tylko ponownie na jedzenie surowe, ale samych owoców. I robię co jakiś czas takie sobie cykle owocowe. Ale ogólnie na co dzień 80% jedzenia jest przede wszystkim surowe. Jedyne to, co gotuję, to fasole, kaszę na przykład gryczaną albo jakieś pieczone na przykład bataty. Lubię gdzieś wtedy je jakby upiec, żeby były miękkie, żeby mi się po prostu lepiej jadło i żeby mi smakowało. Lubię też zupy, na przykład warzywa ugotowane, natomiast one mi już tak nie smakują jak warzywa świeże, które są albo zrobione w jakiejś postaci sałatki, albo po prostu pokrojone w kawałkach i mogę je po prostu jeść na świeżo. I to jest zupełnie inna jakość, więc ja też chcę powiedzieć, że znam te smaki dzieciństwa i te moje smaki dzieciństwa to są właśnie warzywa z ogrodu. Rzodkiew, która po prostu pali w język, jak jemy, to aż piecze. Ogórki, które są troszkę gorzkie momentami, ale bardzo świeże, pachnące. Pomidory, które nie są tak wodniste, a czuć, ten miąższ w środku jest taki gęsty. Jabłka, na przykład papierówki, które są miękkie, dojrzałe w słońcu, które rozpływają się w ustach, kiedy się je właśnie. Są też jabłka, pamiętam takie jabłka jadłam bardzo zimowe, twarde, na których na przykład większość mogłabym sobie zęby połamać, a one mi po prostu tak smakowały, one były soczyste, przepyszne. Groszek zielony z krzaka,
Niesamowite. To jest ten smak w ogóle tego groszku, to przypominam sobie, był po prostu taki, to był taki słodki, twardy i taki bardzo soczysty. E, I te smaki, one zostały ze mną do dziś. Jeszcze truskawki. Pamiętam, jak chodziłam na truskawki. Jeszcze to było z 15 lat temu, kiedy nie dodawana była chemia. I ta truskawka z krzaka, ona po prostu była słodka. Ona była małe, duże. One były tak pyszne. Ten zapach tej słodkości, tych truskawek. Już teraz tego nie ma. Chemia zabiła wszystko. I tak bardzo tęsknię gdzieś głęboko za takim światem, gdzie mamy mniej dróg może, a więcej ogrodów, gdzie mamy mniej budynków, a więcej lasów. Bo właśnie zabraliśmy sobie i wciąż zabieramy tą przestrzeń, to życie z natury, które jest takie piękne. I wracając do tego jedzenia, właśnie jestem teraz na takim właśnie etapie jedzenia na surowo, dlatego na początku, kiedy testowałam sobie i robiłam sobie takie wyzwania, to chciałam sobie oczyszczać ciało, chciałam sobie oczyszczać krew poprzez to, co jem. Chciałam być lżejsza, chciałam, żeby moje ciało wróciło do takiej fajnej, zdrowej kondycji, sprężystości i takiej energii. Co się oczywiście stało dzięki temu, że zbalansowałam sobie to jedzenie, czyli z przetworzonej totalnie żywności, wszelkich słodyczy, batoników, czy tam chipsów, chrupków różnego rodzaju, do warzyw i owoców i gotowanych, tak jak wcześniej wspomniałam, rzeczy, które lubię. I mam teraz porównanie, że jedzenie samych owoców, ono jest równie doskonałe i równie łatwe, kiedy można spróbować tego i tego. I zobaczyć też różnicę pomiędzy jedzeniem tylko gotowanego, przetworzonego jedzenia, włączając w to mięso, na przykład nabiał, kiedy to wcześniej jadłam wszystko, chleba, a do momentu, w którym jestem teraz, czyli warzyw, owoców, kasz. Zarówno gotowanych, jak i niegotowanych, ale był okres, kiedy jadłam tylko surowe. No i wciąż tak jem z jakimś tam dodatkiem gotowanej kaszy czy warzyw. Zatem ta różnica w ogóle jest ogromna. Ogromna świadomość jest też w człowieku, ogromny spokój jest. W momencie teraz, na przykład, kiedy jem owoce, jest o wiele więcej spokoju w ciele. Jakby ta energia taka, ona jest taka bardziej zbalansowana. I widzę też taką ogromną różnicę, że jedzenie warzyw, owoców, na przykład prowadzonych gdzieś tam, przechowywanych w różny sposób albo nawożonych, powoduje ogromne wzdęcia i ten smak może nie jest aż taki najgorszy, ale jakość uważam, że to nie jest to, co było kiedyś, dawno, dawno temu i brakuje tego rzeczywiście. I w ciele od razu widzę tą różnicę i moje ciało nie jest do końca jakby nasycone tymi wszystkimi wartościami odżywczymi, witaminami i naprawdę potrzebuję tego bardzo dużo zjeść, żeby czuć się dobrze. W sensie takim dobrze, że czuję, że te witaminy, one po prostu płyną w mojej krwi, że one odżywiają mnie, moje ciało. A po dużej ilości tego zjedzenia dopiero czuję się jakby syta. A porównanie mam do tego, że kiedy byłam w Azji przez kilka miesięcy, tam jadłam warzywa i owoce prosto z drzewa, prosto z krzaka, prosto z ogrodu. I tam jest nienawożone to wszystko. I po kilku, na przykład śniadanie, w momencie, kiedy składało się z jakiegoś tam arbuza, czy papai, czy na przykład banana, ja nie potrzebowałam tak naprawdę wiele tego, żeby czuć się syta, pełna. I przy okazji nie miałam żadnych wzdęć,
żadnych bóli brzucha, żołądka. A co właśnie mam teraz? Więc ja od razu widzę różnicę warzyw i owoców w pełnym słońcu i właśnie z Azji, a tutaj w Europie to co mamy? Zwłaszcza kiedy kupuję na ten moment ze sklepu banany, jabłka czy wszelkiego rodzaju warzywa. Zatem jest ogromna różnica w moim takim samopoczuciu i nasyceniu organizmu. Więc też nie ma co porównywać owoców z krajów, gdzie jest więcej słońca i gdzie nie ma tej chemii, tak. Pewnie jest, ale nie w takich ilościach. No i to jest niesamowite, jak zmienia się w ogóle jakość naszego życia w momencie, kiedy już wejdziemy na ten taki etap zdrowego jedzenia, naprawdę przetworzonego no kasza jest w jakiś sposób moim zdaniem przetworzona, taka gryczana w sklepie, więc ona nie jest na pewno super zdrowa, to znaczy super bezchemiczna. Niestety nie ma czegoś takiego, nie sądzę, że coś takiego idzie do sklepu. Zatem ale jedzenie takiego jedzenia, w którym sami przygotowujemy sobie te posiłki złożone właśnie z warzyw i owoców, można zobaczyć jakość siebie i jakość tego, co się wytwarza. Mamy zupełnie inny kontakt z naszym ciałem, czujemy emocje, widzimy te emocje, jest o wiele więcej spokoju, jest o wiele wyższa świadomość. Przeszkadzają nam różne jakieś ciężkie zapachy, na przykład perfumy czy chemia. Mnie to po prostu totalnie odrzuca, jakieś chemiczne produkty do toalety czy do czyszczenia domów. No po prostu ja używam sody i octu do robienia, do sprzątania na przykład, chociaż ocet też mi bardzo przeszkadza, bo jest bardzo intensywny. Natomiast zabijam właśnie zarazki i bakterie właśnie octem, już wolę tym, niż miałabym używać chemii i wszelkiego rodzaju produktów ze sklepu, bo one może i czyszczą, ale też i bardzo, bardzo szkodzą nam. Zatem jedzenie właśnie bardzo czysto i czyściej przede wszystkim, może nie tak bardzo czysto, ale czyściej, mniej przetworzone, naprawdę wprawia w nasze ciało w taką energię, może nie od razu, ale jak to praktykujesz przez rok, 2 albo 3, próbujesz i zmieniasz, to zobaczysz, że nie czujesz się słaba przez to, że jesz na przykład, nie jesz mięsa, a dostarczasz białka poprzez fasolę albo tofu, jeszcze go jem, na pewno jest przetworzone i nie jest do końca, jestem tego pewna, że nie jest do końca zdrowe, natomiast bardzo mi smakuje i po prostu od czasu do czasu sobie na to pozwalam. Mniej niż wcześniej, natomiast jeszcze jadam. Zatem jedzenie takich rzeczy ciężkostrawnych, właśnie chleba, tych kasz, makaronów, kasz takich manne, czy tam nawet kasze perłowe, z owsa i takie bardziej zbożowe, moim zdaniem powodują takiej suchości w ciele, śluzu, który osadza się w naszych jelitach i który po prostu blokuje przepływ tych wszystkich witamin i w ten sposób nie dostarczamy też witamin naszemu organizmowi. Ja to czuję od razu, ja to praktykowałam na sobie i widzę, jak ogromna różnica jest, kiedy jem tylko warzywa i owoce świeże na przykład, a kiedy nawet ugotuję sobie taką kaszę, to widzę, że ta kasza, ona powoduje w moim żołądku trochę taką ciężkość, ale też mi się chce bardzo pić. A zupełnie inaczej jest, kiedy jem właśnie warzywa i owoce. Co jeszcze? Myślę, że
sposób jedzenia wpływa też na jakość naszej skóry, to jaki kontakt mamy z przyrodą, jak bardzo otwiera się nasze serce na słońce na przykład, nie? Ja całe lata spędzałam w ogródku, opalając się i moja skóra, ona nigdy nie była poparzona. Ja wychowywałam się na wsi, biegałam zawsze od rana do wieczora i byłam na tym słońcu bez czapki, bez żadnych kremów, których bardzo nie lubię, które są ciężkie, które bardzo śmierdzą dla mnie i które powodują, że kicham, że męczę się z tymi wszystkimi zapachami. One mnie po prostu zabijają i od razu ich nie używam. Em, Zatem tak, wszelkiego rodzaju te kremy. Ja zawsze wychowywałam się w takim naturalnym środowisku, w maleńkiej wsi, gdzie było 50 mieszkańców i to do 8 roku życia. Zatem znam ten smak i nie tylko owoców, ale przeszkadzają mi wszelkie chemiczne środki. I jest już tak od zawsze i od lat. Był taki moment, że kiedy wyjechałam gdzieś tam za granicę, był taki czas, że próbowałam różnych smaków, różnych kultur i trochę zaniedbałam swoje ciało przez to. Bardzo wtedy przytyłam. Nie przeszkadzały mi wszelkiego rodzaju perfumy i kupowałam je. Był taki moment, że rzuciłam się na zakup jakichś tam ubrań w takich naprawdę dużych ilościach, ale trwało to około 2 lat, a następnie wszystko posprzedawałam i jakby poprzez to, że się często przemieszczałam, postanowiłam niczego nie kupować, ale też w międzyczasie zobaczyłam, że jest mi to do niczego niepotrzebne i nie potrzebuję takich ilości ubrań, nie potrzebuję kosmetyków, o czym już wcześniej mówiłam, nie maluję się, nie używam żadnych pudrów. W ogóle bardzo lubię, jak moja skóra się starzeje i wcale mi to nie przeszkadza. Przede wszystkim nie używam żadnych sztucznych takich rzeczy do włosów. Moje włosy są dość cienkie, ale przez to, że były kiedyś bardzo mocno malowane i utleniane różnymi jakimiś farbami, są też bardzo zniszczone. Od ponad 1,5 roku nie maluję włosów. Moje włosy wracają pomalutku do stanu normalnego i czuję tą lekkość tych włosów i czuję ich zapach, czuję, one się w ogóle lepiej układają i nie potrzebują silnych środków. Tak samo zęby, używam naturalnych past. Moje zęby były bardzo, jeśli chodzi o próchnicę, były bardzo, bardzo zniszczone przez to, że jako dziecko nie dbałam, zostało też to... Nie dbałam, ale też ja myślę, że w jakiś sposób był taki moment, w którym na pewno więcej jadłam jakichś różnych słodyczy, rzeczy przetworzonych i jestem pewna, że to było po 8-9 roku życia, kiedy rzeczywiście te jakoś więcej ruszyłam, jakby trochę przemieściłam się do innego miejsca i tam, gdzie zamieszkałam, w tamtym środowisku, to była już taka większa wieś, tam już było wiele więcej ludzi, ta wieś zupełnie inaczej żyła, co też potrzebowałam do mojego rozwoju, ale już nie jadłam tak zdrowo jak do tego 8 roku życia. I to mi bardzo poniszczyło zęby. Dużo słodyczy, jakichś cukierków, więcej rzeczy już kupowanych ze sklepu, przetworzonych. Więc zęby moje naprawdę uległy totalnej degradacji przez to. Natomiast doprowadziłam je do porządku, ale to nie jest tak, jak ja bym chciała. A myślę, że zdrowe jedzenie, warzywa i owoce, one by na pewno tak moich zębów nie poniszczyły i na pewno w jakiś sposób nie miałabym jakiejś próchnicy, co się teraz tak nazywa, jakichś czarnych plam i tego wszystkiego. Oczywiście teraz tego nie mam, ale wszystko jest poklejone jakimiś tam plombami, które wcale nie są zdrowe i które wcale nie wpływają na nas tak, jak powinny. Natomiast na ten moment naprawdę jest niewiele takich dentystów, którzy są bardzo holistycznie podchodzą do dbania o zęby.
Niektórzy naprawdę mają pojęcie, jak to wszystko zrobić i to też kosztuje. Wiem, że w Stanach takie rzeczy są, natomiast jeszcze w Polsce ja się nie spotkałam z takim człowiekiem, co by naprawdę wiedział, jak to robić. Z takiego wiedział, jak to robić w sposób bardzo, bardzo naturalny. Dlatego czyszczę zęby naturalną pastą bez fluoru. I oczywiście też od niedawna, dlatego że w momencie, kiedy przechodzi się z tego środowiska takiego ciężkiej chemii, przetworzonego jedzenia, tego wszystkiego, to po prostu jeszcze co jakiś czas wpada się w to i co jakiś czas się wraca i co jakiś czas się zje coś, co jest niezdrowe dla nas, co jakiś czas po prostu nie chce nam się jeszcze takich starych, wracamy do takich starych naszych nawyków. W momencie, kiedy to się już zaczyna jakby utrwalać, jakby być, zaczynamy być głębiej w tym wszystkim, to wszystko się zaczyna klarować i tak wszystko ładnie wraca do takiego spokoju, porządku i harmonii. Nasze ciało, ale też sposób tego, jak my dbamy o nasze ciało. Ja na przykład nie mam teraz problemu, wracając do jedzenia, z tym, żeby pójść do sklepu i kupić sobie bułeczkę słodką. Nie mam problemu, żeby kupić sobie czekoladę, bo ja tego nie potrzebuję. I nie dlatego, że ja się męczę z tym, nie, ja po prostu już naturalnie nie potrzebuję tego. I ta lekkość ciała u mnie w ogóle jest też powodowana tym i ta świadomość u mnie bardzo mocno jakby szybuje do góry, kiedy kompletnie właśnie małymi krokami pewne rzeczy odpadają z mojego życia, czyli pewne właśnie chemiczne rzeczy, no ale to samo naturalnie przychodzi, ale też zauważyłam, że to się łączy z tym, co było kiedyś, czyli wracam z powrotem do tego naturalnego procesu mojego życia. Zatem przebywanie na słońcu, jedzenie owoców i warzyw stało się bardzo naturalne, spędzanie dużo czasu na łonie przyrody, bez tłocznych ulic i miast. Obecnie jestem w mieście, co mnie zmusiło trochę życie i nie zawsze mogę być w takim głębokim spokoju, co mnie też bardzo męczy, kiedy no męczę się żyjąc w ogóle w mieście, męczy mnie to bardzo. Natomiast wciąż jestem na etapie poszukiwania domu, w którym będzie właśnie ta przestrzeń, przyroda, cisza, dzicz, ptaki. I jak najbardziej będzie to możliwe, to właśnie szukam takiego środowiska, w którym to moje ciało, moja dusza, wszystko połączy się ze sobą i jest wtedy o wiele, wiele prościej poczuć siebie wewnętrznie, poczuć właśnie zapach lata, zapach wiatru czy słońca. Ale to jest oczywiście proces i wymaga czasu. Natomiast tak, to bardzo wyzwala, zmienia i kształtuje przede wszystkim nas jakby w taki naturalny sposób, jakby wracamy z powrotem do korzeni, do tego, jak zostaliśmy stworzeni, jakby przestajemy się wstydzić siebie, swojego ciała, swoich zapachów, swoich potrzeb. Czujemy je, widzimy je i to wszystko zaczyna się ze sobą łączyć, harmonizować. I w ogóle życie nabiera zupełnie innej wartości, innej jakości. Już nie chcemy iść za tłumem jak wszyscy, tylko chcemy czuć siebie, chcemy siebie jeszcze odkrywać, idziemy twardo, stąpamy po ziemi, nie boimy się świata, nie boimy się swoich instynktów, swoich odczuć, emocji, bo zaczynamy siebie rozumieć właśnie przez to, że im głębiej do siebie, tym głębiej chcemy być w przyrodzie, tym bardziej środowisko się nasze zmienia na takie bardziej naturalne, spokojne, bardziej takie slow.
nasza kreatywność rośnie, nasza intuicja, połączenie z Bogiem, czujemy połączenie właśnie ze wszechświatem, z energią naszą, z energią innych ludzi, czujemy energię innych ludzi, więc zaczęłam od jedzenia dzisiaj, bo to ma ogromny wpływ i to poprzez to, co ja robię. I widzę, jak to się u mnie sprawdza w życiu, że właśnie jedzenie zmieniło totalnie moje poglądy, zmieniło totalnie moje podejście. Robiłam to małymi krokami, ale ostatecznie jestem na tej drodze. I zaczęłam od jedzenia, ale to się wszystko właśnie ze sobą łączy. To nasze całe życie, ono się zmienia wraz z tym, co jemy, jak żyjemy, z kim żyjemy. I dotyczy to właśnie też naszych emocji, ale bardzo, bardzo głęboko widzę, że jedzenie ma ogromny wpływ na to, jaki mamy kontakt ze sobą, z naturą, z Bogiem, ze wszechświatem, z innymi ludźmi. Zatem może tyle. Tak, to będzie tyle na dzisiaj, więc kochani, nagrywam to po to, żeby pokazać, że nie tylko ta praca wewnętrzna dotyczy naszych emocji i tego, w jaki sposób my kontaktujemy się z innymi, jakie mamy relacje, ale to wszystko wypływa od nas, z naszego serca i to od nas zależy nasze całe życie. Oczywiście w relacjach też, ale to, jak bardzo skupimy się na tym, jak nasze ciało funkcjonuje, w jakim środowisku, co je i skąd to wszystko pochodzi, to zaczniemy bardziej świadomie w ogóle zauważać wszelkie zmiany dotyczące właśnie relacji, życia, środowiska i otoczenia. Przyjrzyjcie się temu i zobaczcie, czy u Was czegoś takiego nie ma, bo może tak jest. I bardzo o wiele więcej chciałabym nagrywać o tym, żeby wracać do natury, wracać do przyrody, do swoich prawdziwych instynktów, do bliskości ze sobą, ze swoimi emocjami, do kontaktu z jedzeniem żywym, naturalnym, pachnącym, jak najbardziej jest to możliwe i jak najbardziej możecie sobie na to pozwolić. Ja teraz mieszkam w mieście, jeszcze wrócę do tego szybko, ale staram się jak najbardziej kupować jak najzdrowsze jedzenie, najzdrowsze, czyli jak najmniej przetworzone chemicznie, wszelkiego rodzaju warzywa i owoce, które mogą mnie właśnie wspierać w tym mieście, w tym momencie, w którym jestem, w którym żyję. I na te możliwości, które po prostu mam. Tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Hej!